Dzień dobry, w nowym dniu Michał Dudkowski, kanał YouTube. Słuchajcie, jestem już w Walencji, na Negros. Wczoraj wróciłem, mój lot się opóźnił o godzinę, a osoby, które czekały na mnie, żeby odebrać mnie z lotniska, pojechały, godzinę czekały na mnie i pojechały. Czekały od 6 do 7, a ja wylądowałem o 7:10. I teraz wychodzi śmieszna sytuacja, że są na mnie źli. Ale tak, mamy nowy dzień, mam drona i idę do samochodu przygotować samochód i jedziemy zawieźć mamę Jerlin na dworzec autobusowy, a potem sprawdzić, co się dzieje na naszej budowie i polatać dronem, bo są jakieś zmiany, więc zobaczymy. A samochód dalej pomalowany. To jak u Mariusza Spakowskiego, tylko mi nie malują chujów, a jakieś literki. Widzicie? No. Więc dzisiaj będzie nagranie z drona. A oto dworzec w Dumaguete, autobusowy. I no one in the bus station. We arrive. Przyjechaliśmy. O, odpięte. What's up? Yeah, there we go. Okay, thank you. Bye. What? Say bye-bye, salamat. Salamat. No, stąd mają autobusem jakieś 2,5-3 godziny do domu, do Kolipapa. A my jedziemy na budowę, bo zostało 20 minut. Now it's monkey jump. Okay, we go. Słuchajcie, przyjechaliśmy z samego rana, jest 7:44, o 8 zaczynają pracę. Jak widać za moimi plecami wszyscy się zbierają, bo dzisiaj mają ciężką pracę. Więc idziemy zobaczyć, co zrobili. Ale słońce strasznie daje. Słuchajcie, zobaczmy, co się zmieniło tak naprawdę. Zaczęli ciągnąć rurki z wodą. Nie wiem, czy widzicie. Bym sobie tam wszedł, ale żeby to zrobić, to ja sobie pójdę. O, tutaj kamień. Zbrojenie jest już położone. Pomarańczowe rurki to są rurki na prąd, na zasilanie. Białe to są rurki na wodę, a te drugie pomarańczowe to jest odpływy. Tak, widzicie? Jeszcze tu idzie. Tu będzie aneks kuchenny. Tam będzie łazienka, jak widzicie. Hop, hop. I tu będzie druga łazienka. Czyli tak naprawdę to tu będzie łazienka i wejście do łazienki będzie tutaj. Tak, widać to? I tu będzie zlew, kibelek i tam będzie prysznic. Więcej nie potrzeba. I tam jeszcze prąd. Czyli tak naprawdę wszystko jest, można powiedzieć, pociągnięte. I woda jeszcze tutaj widzę albo na zewnątrz będzie. Jeszcze nie wiadomo. No, powoli, powoli. Jak widać, to idzie. Pewno dzisiaj będą robić wylewanie, będą wylewać. Powiedzcie w komentarzu, co myślicie. I czy tak samo się buduje w Polsce. To jestem bardzo tego ciekawy. A to nasza ekipa. Słuchajcie, pracownicy na budowie zrobili sobie małą plantację u nas na budowie. Zobaczcie się. Uznali, że plantacja to dobry wybór, jak jeszcze będą parę miesięcy robić. I mamy tutaj plantację kukurydzy. Widzicie to? Plantacja kukurydzy.
A tam jeszcze w drugim miejscu zrobili sobie plantację chili. To się nazywa, kurde, dobre myślenie, bym powiedział, tak? A i tak są, szybko rośnie, więc posadzą sobie chili, posadzą sobie kukurydzę, będą mieli jedzenie za darmo. Dobre, dobre. Słuchajcie, ktoś się pytał, czy używają gruchy. Używają. I będą zaraz wydawać podłogę, z tego co widzę. O, SD. To nasza gruszka, prawda? Do podłogi. Stawiałem ją jak najbliżej, żeby było jak najmniej roboty. Słuchajcie, dzisiaj pracują i na apartamencie 2, 4, 6 osób. I tutaj będzie około 15 osób zajmowało się wylewaniem podłogi. Więc można powiedzieć, że dzisiaj 20 osób pracuje na naszej budowie. Ja zaraz odpalę drona, żebyście zobaczyli, jak to będzie, ale poczekam, aż będą wszyscy pracować ciężko. Ogólnie kilka zmian powiedziałem już majstrowi, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Majster jeszcze sprawdza tam, a to jest, tutaj jest ten główny majster, co tam stoi na budynku, jak możecie sobie zobaczyć. Ten tutaj z telefonem w ręku to jest majster od naszego domu i tam jest jeszcze jeden majster od apartamentu. Ogólnie się wzięli do roboty po tym, jak jesteśmy tutaj prawie codziennie. Słuchajcie, są tutaj raz, dwa, trzy, tak naprawdę 4 budowy, 4 różnych osób, z czego nasza jest największa. I łącznie pracowników w tym momencie na naszej budowie jest około 30. Zobaczcie sobie tam. Wszyscy noszą worki z cementem, bo będą przygotowywać się do wylewania podłogi. Ale wiecie jak to jest, jakbyśmy stąd poszli, to wszystkich by przenieśli na inną budowę, która jest 10 metrów dalej. Więc pewnie tak będzie, że jak wrócimy do Polski, to znowu to wszystko usiądzie. I po to nam jest menadżer, który tutaj już był parę razy, Agnes, żeby była tutaj codziennie i tym zarządzała. Wiecie, taka nasza prawa ręka. Słuchajcie, widzicie kuje? Idzie z wodą. Wodę niesie. Ta woda tak leci przez całe dnie. Wszystko powoli zaczyna nabierać tempa, słuchajcie. Niesie wodę. Drugi niesie wiadro na wodę, bo ta woda leci jakby chciała, a nie mogła. Tutaj jest nasz majster, który pilnuje jak pracują. Więc dzisiaj będzie sporo zrobione. Dzisiaj podłoga, w ciągu kilku dni te filary. No jest opóźnienie, ale będzie dobrze, mi się wydaje. Słuchajcie, nie wziąłem mikrofonu, ale trochę było polatane dronem, tak żebyście zobaczyli jak to wygląda. Minęła godzina odkąd zaczęli pracę. I w godzinę zrobili tyle. O. Profesjonalny sprzęt. Pięknie. Czyli tak naprawdę dzisiaj będzie wylana cała podłoga. A i zrobili zmianę, tą, którą widzieliście wcześniej. Wy zrobili tutaj na zasilanie na telewizor, prawda, jakiś sprzęt audio. Więc ogólnie idzie praca dobrze. Jakieś raz, dwa, trzy, cztery, no z 6-7 metrów kwadratowych wylali podłogi w ciągu godziny, więc pewnie dzisiaj nie skończą, jutro raczej bym powiedział. O, tak to tutaj wygląda.
po godzinie krótka przerwa. Jak Wam się podobają ujęcia z drona? Pamiętajcie oczywiście, sorry, że tak głośno nie wziąłem mikrofonu. Pamiętajcie, że mamy patrona i Dudkowski de Familia i tam możecie nas wspierać i wszystkie pieniądze, które zostawicie dla nas na Patronite, będziecie mogli wydać u nas w resorcie, jak skończymy. How you like it, baby? Very fast. I make it fast. Yeah? Yeah. Szybko Very robią. hot. Tak, jest jakieś 33 stopnie w cieniu, więc ja jestem w szoku, jak oni pracują w długich koszulkach. How are you, kuya? Kamusta? Kamusta? Bisaya because Ah. Bisaya. Okera? Okay. Okej. Kapoy. Kapoy. Kapoy kuya. Specialist ka. Kapoy. Okej. Biorą się do roboty. No tak, robotnicy nie They mówią, are happy. nie mówią po angielsku i muszę do nich mówić po Bisaja. Kamusta jest jak się masz. Yeah. You need to speak to A them. kapoy, what is kapoy? Tired. Tired. A, kapoy, tired. Okej, zmęczony. Jelin mówi też trochę po polsku, gdybyście się pytali. Prawda? A i mam plan zrobić bloga dla Was, jak mówi Matt, prawda? Po jakim języku, bo coraz więcej mówi Matt speak Bisaya. A little. Little. Wyobraźcie sobie, Wasz rodzony syn mówi do Was w języku 4-letni, którego nie rozumiecie. Naprawdę jestem czasami w szoku. Ale ogólnie fajnie. Wiecie, zawsze lepiej mówić w 3 językach niż w jednym. Ja miałem ten minus, że mówię, moja głowa nie jest przeznaczona na języki. W szkole miałem rosyjski, niemiecki, a nie miałem nigdy angielskiego, a teraz używam tylko angielskiego, a po rosyjsku i niemiecku, gdzie się uczyłem tych języków, no z 5 lat w podstawówce i 6 lat w technikum niemieckiego i nic nie umiem. Coś tam bym zrozumiał, ale powiedzieć coś nie. Tak? My Gucci is broken. A kupiliśmy Gucci za 8 zł. Why it's broken? Because if it's wet, the Gucci will be gone. A, znak Gucci znika. More Gucci. Ale też robią oczywiście apartament, ale tutaj powoli przygotowują się też do zrobienia podłogi, ale najpierw muszą zrobić, nie wiem, wieniec, czy jak to tam dookoła. Tak jak u nas w domu, widzicie, tam dookoła było zrobione wieniec, tak samo tutaj przygotowują, tylko że mniej osób, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pracowników i tutaj tu jest generalny majster od całej budowy, a ten drugi to jest majster od apartamentów. Ogólnie powiedzieliśmy temu generalnemu majstrowi, żeby bardziej się skupili na naszym domu, żeby mogła już Agnes tam zamieszkać, bo teraz wynajęliśmy. A baby, you find the apartment for the Yeah, rent? yes. It's 10K per month with parking. A, znaleźliśmy dla naszego menadżera, dla Agnes mieszkanie do wynajęcia tutaj niedaleko. How far from here? It's like 1 it's kilometer. near. It's very near. Tak, We even walk, from our A, apartment no tutaj to here. taki bliski dystans, że można się przejść spacerkiem za 10 tysięcy peso, czyli jakieś 800 zł. I też jest miejsce na parking dla naszego samochodu. Więc jest bardzo fajnie. Zobaczcie, o właśnie wylewają beton, druga część. Zobaczcie, jak to wygląda. Gdyby ktoś się pytał, no to jest grucha. Mogą robić. O, idzie. O, nie podchodzę bliżej. Trochę tracą tego betonu, co? U nas to by podjechała betoniarka i po prostu by wylewała. A tutaj ręczna robota. Kurczę, może dzisiaj skończą?
Słuchajcie, mija godzina i 2 minuty, odkąd zaczęli pracować. Więc to idzie nawet. A Jerlin tam siedzi. Jedziemy zaraz kupić snaki dla całej ekipy. Baby, what snack you want to buy for our, workers? Bread and soft drinks every day. O, kupujemy snaki, czyli jakieś takie przekąski, ale jako że oni uwielbiają chleb, no to kupujemy im chleb i jakieś napoje gazowane. It's the like Coke or Pepsi? Yeah. Tak, jakieś I know my Sprite'y. brother have money, so I can just, No. Taki wiecie, bonusik, żeby lepiej im się pracowało. To jest tutaj popularne na Filipinach, że jeśli budujesz sam, to tym pracownikom, którzy u Ciebie budują, to też ich karmisz. Przez to też taniej płacisz, a wiecie, ryż i chleb i jakieś snaki, ugotować coś, no wychodzi dużo taniej niż płacić na przykład 100 peso za każdego pracownika więcej. Więc tak to wygląda. Polacy, gdyby tutaj byli, to pewnie wszyscy bez koszulek pracowali, żeby się opalić. Nie wiem, jak to jest. Więc pamiętajcie o Patronite. Dziękuję w ogóle za oglądanie, wspieranie nas. Dziękuję patronom, którzy już są. What you can say, baby, our Patronite? someday you are going to be here in Philippines if you are a member of Patronite of Minhao or Patronite. O. Then you can stay there. You can use everything that you know. Yes. No jak rozumiecie, że im powiedziała, że jak będziecie naszymi patronami, to będziecie mogli przyjechać do nas, prawda, tutaj i używać wszystkiego, może poza naszym domem. Ale basen, siłownia i apartamenty czekają na Was. Będą czekać. Soon as possible. Wkrótce. Wkrótce, jak szybko się da. Tak jak mówiłem, planujemy nadal otwarcie oficjalne na marzec. Ale jeśli wszystko się uda, to już w lutym będziemy zapraszać patronów i będziemy robić takie otwarcie, powiedzmy, i dla patronów, i dla naszych przyjaciół, i dla też dosyć dużej grupy influencerów, którzy tutaj są i na Filipinach z Polski, i filipińskich influencerów. No idzie to naprawdę w dobrym kierunku. Najważniejsze oczywiście będzie na końcu. No tutaj wybudują to, ale wykończyć to tak, żeby to fajnie wyglądało, to jest długa droga. Ja osobiście najbardziej się obawiam tego, że będzie problem z kucharzem. Więc mam nadzieję, że to się uda, bo chciałbym, żeby jedzenie naprawdę było dobre, a na pewno musi mi smakować i Jerlin, a jak mi będzie smakowało, to Wam też. Żebym ja był bardzo wybredny. Yes? I say it's most problematic for me is the cook. Yeah, to very good taste of dishes in our resort. Jakbyście się pytali, pójdziemy sprawdzić, jakiego cementu używają. No, cemento, taki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Mabuhay, Pozzolan. Certyfikat jest. Są różne. Ale nie wiem, premium jest napisane. O, czerwone są premium, widzicie? Tak, premium albo i nie. To jest piasek, żeby nie było. Jest okej.
Nagram wam też w tym samym materiale, postaram się, mam nadzieję, że nie będzie za długi, nagrać to, jak wygląda budowa po zakończeniu. Prawda? Mamy rozmowę jeszcze z architektem dzisiaj wieczorem o 16, ale tu o 18 się robi ciemno, więc po rozmowie z architektem przyjedziemy tutaj, jeszcze nagramy pracę po jednym dniu, gdzie jest 30 pracowników, prawda? Jakieś 23 plus zarządzający. Not the This. green one. Because Jesiros it's not the same. Okej. Używają tutaj, przepraszam za tak głośno, ten czerwony cement, co widzicie. O, takiego. Nie znaczy. Teraz to co robią podłogę, to będzie nasz salon z aneksem kuchennym. Tu będzie całe otwarte, a tutaj będzie ściana z telewizorem, prawda? Tak postanowiliśmy, że postawimy tutaj ścianę, jako że wy tam będziecie spali, tak? I tutaj będzie basen i siłownia, to żebyście nam do domu nie zaglądali, to tutaj będzie ściana. A jak nadal ktoś będzie nas zaglądał do domu, to wybuduję sobie nowy dom, a ten będzie wynajmowany. Yes, baby? I say after we finish the construction and if someone looking to our house from the unit, we rent this house and we build new one. Yeah, that's your plan. To jest taki, wiecie, plan awaryjny, ale to by się wiązało z tym, że że byśmy musieli blisko, bo ja chcę mieć siłownię i basen w domu. Nie wiem, czy widzieliście z drona, w tamtej części, tam za moim samochodem, już działa kolejna ekipa powoli i będą budować taki, jak to powiedzieć, małe kondominium. No, pokażę wam. Na razie koparka, przygotowują grunt i tam będą takie apartamentowce. O, wlazłem w kupę. Apartamentowce, takie dwupiętrowe mieszkania, około, nie wiem, 60-metrowe. Widzieliście z góry, jak to tam wygląda. A tutaj też będzie dom brata budowany. Taka działka to jest jakieś 500 metrów niecałe. To dziwnie zrobili, nie wiem co to jest. Jak to wygląda, takie coś, żeby się trzymał. Takie coś. Dziwne. O, idzie. Jedzie do nas, uciekamy. Mamy krówki, gdyby ktoś się pytał. Raz, dwa, trzy, 4 krówki. Wiecie, oni tam są posikani, jak my tutaj przyjeżdżamy, bo się boją, że coś złego powiemy o nich. To jest dobre. Ale nie, no dobra firma mi się wydaje. Na pewno jak na razie mogę polecić, bo buduję w za dużo ilości miejsc, prawda? Dlatego mało prawdopodobne, żeby było jakieś oszustwo czy coś takiego, no bo tutaj są raz, dwa, trzy, my jesteśmy 4. właścicielami i jeszcze mają 5 innych budów w okolicy, plus jeszcze budowę w Darwin, budowę na Cebu, więc naprawdę nie wiem, co by musiało się stać, żeby coś z tego nie wyszło. Byśmy musieli powiedzieć o nich źle. Wiecie, mamy jakieś tam, sorry za ten, nie widać. Wiecie, mamy jakieś tutaj coś do powiedzenia na Filipinach. Na pewno więcej niż w Polsce. Dobra, mi się wydaje, że na teraz to tyle, chyba że będzie coś ważnego. Czekam na wasze komentarze oczywiście na dole w sekcji komentarzy. Dajcie znać, co myślicie. I zaraz się widzimy, pewnie to będzie już wieczór, jak skończą dzisiaj pracę. Pracują gdzieś do 17, jakoś tak. Nie wiem tego, ale prawdopodobnie zaraz będzie kopał nam basen tą koparką. O, kurczak! Prawdopodobnie będzie kopał basen.
koparką. Jestem bardzo ciekawy. Chyba ten odcinek będzie dłuższy. Żeby wam się nie nudziło. To najwyżej go podzielę na 2. Ale no jak jest koparka, prawdopodobnie wymierza właśnie, gdzie będzie basen. Wow. To mi się wydaje, że będzie basen. Od tego słupka do tego, ale nie jestem pewien. Albo to. This is the gym. I tu będzie siłownia. Tak naprawdę, patrzcie, bardzo blisko do naszego domu. Spójrzcie, tam gdzie jest kuja, tam gdzie jest ten, to między tym słupkiem a tym, nie wiem czy to widać, kurde, bo ja to nie widzę na kamerze, to będzie basen. Basen chciałem wąski, ale długi, prawda? 3 metry szerokości i długości tak naprawdę 16,5 metra, z czego 1,5 metra to będzie takie małe jacuzzi dla dzieci. 1,5 na 3 metry. Muszę nagrać. Too heavy. Patrzcie, zapiera się, będzie ciągnął. Bye bye tree. Słuchajcie, teraz przygotowują miejsce tutaj pod basen. Sprawdzają 3 razy, żeby było, zgadzało mniej więcej się na planach. Nie spodziewałem się, że dzisiaj wszystko będą robić. Słuchajcie, zaraz uszkodzi samochód. Udało się, przejechał. Kuja bierze kolejne drzewo z naszego basenu. Papa drzewo. A to jakieś stare, spróchniałe było. Słuchajcie, kupiliśmy snaki tutaj dla wszystkich pracowników i mają teraz przerwę, drugą. Co godzinę mają przerwę około 10 minut, a tutaj robi basen. Będzie głośno, nie mam mikrofonu. In here będzie jest jacuzzi, będzie z tej strony będzie jacuzzi, prawda? Takie 3 na 1,5 metra dla dzieci. I będzie szło coraz głębiej w tamtą stronę. What's your name? Jefford. Jefford. Who are you? What you are doing It's my here? brother. It's my brother Jeff. He's working here in the Orange Kite Group construction, but he's not really working in our house we are building right now. He's working in the other side. Jeff pracuje właśnie dla tej firmy, która nam buduje resort, ale pracuje na innej budowie. Pracował chwilę tutaj, ale teraz musieli przenieść go, bo wiecie, tam inny obcokrajowiec strasznie nalegał, żeby szybciej wybudowali jego dom. Nasz samochód ma 2671 km przebiegu i jadę z nim do lekarza. Do lekarza. Nie, na myjnię. Niech mi umyją go w środku i na zewnątrz, a w międzyczasie idę do lekarza, bo nie wiem czy wiecie, ale mam problem z łokciem tenisisty już od dłuższego czasu i tak sobie pomyślałem, dobra, zobaczymy, może jak lekarz w Polsce mi nie pomógł i wysyła mnie na operację, to może tutaj mi pomogą. Tutaj są tańsi lekarze. Wizyta chyba będzie mi kosztowała 750 peso. Jakiś taki niby fizjoterapeuta, ale zobaczymy co potrafi. Mam nadzieję, że wyjdę z mniejszym bólem. Wiecie, bo wszystko co ściskam, wszystko co robię nachwytem, ci co trenują to wiedzą. To się nazywa łokieć tenisisty, no bo najczęściej występuje właśnie
u tenisistów, z tego co słyszałem, ale też od pracy na komputerze, wiecie. Ja podejrzewam, że tak jak z jednym moim lekarzem rozmawiałem, że to już jest zwyrodnienie po prostu i że najlepszą opcją to jest spiłowanie tej części kości, która się, wiecie, zmieniła swój wygląd. Wiecie, popatrzcie się, tutaj jest hardcore jak nic. Kto może jak przejechać? Wiecie, to jest taka jakby narość na kości, prawda? Ścięgno wyciągnęło kawałek kości i najlepszym rozwiązaniem jest spiłowanie. No ale zobaczymy, co mi powiedzą na Filipinach, bo parę osób z Was mówiło, że tutaj cuda się dzieją, z raka leczą, dzieci się rodzą, mimo że ktoś nie może. Już tutaj takie historie słyszałem przez ostatnie 1,5 miesiąca, że głowa mała. Wybrałem myjnię blisko mojego lekarza. Negros Car Auto Car Center. A myjnia wygląda tak. 130 peso za umycie w środku i 130 peso za umycie na zewnątrz. No, ceny bym powiedział jak z kosmosu. W Polsce tak średnio 100 chyba minimum za mycie. Ogólnie prawie wszystko nam się na tym wyjeździe udało, prawda? Robota idzie pełną parą. Apartament dla naszej menadżerki znaleźliśmy na czas skończenia budowy domu. Skuter kupujemy za parę dni dla niej, ale ogólnie będzie dostępny dla pracowników, prawda, żeby, wiecie, jak trzeba coś gdzieś pojechać, coś załatwić, jakieś szybkie zakupy czy coś. Za 65 000 peso, nówka sztuka. Zastanawiam się tylko jeszcze jaki do końca, ale tak gdzieś od 60 000 się zaczynają. Znalazłem Yamaha Mio 125 za 75 000, jakieś 5 000 zł, nie wiem ile kosztuje w Polsce. Automat oczywiście. I tak myślę. Powiedzcie mi, czy macie jakieś doświadczenia ze skuterami. Tanią 125. Jaka najlepsza? Bo się ja nie znam. Skuter ma jeździć. Więcej niż 125 nie jest potrzebne. Sorry, że tak głośno. Więcej niż 125 nie jest potrzebne, bo to ona też dobrze nie jeździ, żeby się nie zabiła. Dostałaby 250 i już był problem. Magety to normalne, prawda? Kocham te zapachy Filipin. Idziecie ulicą i czujecie, jakbyście w kiblu stali. Takim, wiecie, nie mytym, obstranym, obsikanym. Sorry, że tak mówię, ale no takie są zapachy w mieście na Filipinach. Nawet nie tylko w mieście. I co jeszcze? Musimy jej internet założyć. Wszystko pomału. Apartament, jakbyście się pytali, no to z miejscem parkingowym w Walencji za 800 zł za miesiąc. I to taki na tyle duży, że nawet bracia Jerlin, którzy pracują w Orange Gate Group, będą też mogli spać tam. O, i zbliżamy się do morza. No, tam widzicie wyspę City Hor, gdyby ktoś się pytał. Tam jest Negros, Cebu, Similan Island, a to jest City Hor. A tu Kuya dopiero co skończył kąpać się. Słuchajcie. You have a very tiny camera. Yes. Looks like a GoPro. It's DJI. Oh, waterproof? No. Słuchajcie, mam właśnie mały zabieg na moją rękę. Jeszcze nigdy nie miałem takiego zabiegu, więc zobaczymy, czy pomoże. Nie jest specjalnie bolesny. Teraz pani będzie podłączała prąd do mojej ręki. This may hurt, okay? Aha, I can squeeze the fist or not? So there are movements that might stimulate your muscles, okay? Okay. How about that? You feel anything? Only little electricity. Okay. It's like, oh, There you go. yeah, That's yeah. It's like kill my nerves Yeah. or Stimulating. stimulating. Look to my head, guys. But it's deep. It's not like, you know, normal in home you can use
Still it here? No. O. Jak stary dziadek. Jak sugar daddy. Może dlatego, że ja lubię ból. Maybe because I like pain. Yeah. Maybe you're used to pain. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście taki zabieg i czy wam pomógł. Zabieg trwał, poczekajcie, bo nie wyjąłem zegarka. Muszę wam powiedzieć. No, godzinkę, ponad godzinkę, tylko tego. A mieści się w ogóle, nikt by się nie domyślił, tam na górze w tym pokoiku. Zapłaciłem za 2 wizyty, od razu jest to jakaś promocja, 2,5 tysiąca peso, czyli to jest jakieś poniżej 200 zł. Czyli około 100 zł za wizytę. Nie jest to jakoś super tanie jak na warunki filipińskie, no ale dziewczyna, tam doktor, nie wiem jak tam powiedzieć, wiedziała co i jak i mniej więcej wydaje mi się, że była profesjonalna. Sami ocencie, sorry, tu jest głośno, wracam po mój samochód, bo chyba właśnie już jest do odbioru. Ale tak sobie teraz myślę, dziewczyna ma zdrowie. Godzinę masowała mi rękę, robiła masaż tam chyba laserem najpierw, potem te igły i prądem i potem masaż i trening, prawda, tych mięśni przedramienia. I naprawdę trzeba było trochę siły użyć, żebym poczuł jakikolwiek ból. No, ciężka praca być masażystą, fizjoterapeutą. Dotarłem do samochodu. Teraz wygląda jak strzała, patrzcie się. Pięknie. Jak nowy. Like new. Po 2600 km wreszcie go umyłem. Mogę zobaczyć, czy jakieś rysy są. Jedyna rysa jaka jest, którą mi zrobili, to zobaczcie tutaj było. Na promie. Tu. Nie wiem, czy to widać. Tak pozostałych to nie wiem. Pewnie jakieś są małe. Ale to jak na Filipinach. Często jakieś takie parkingowe obcierki najczęściej to się nazywa. Właśnie wyjechałem samochodem z myjni. I nie lubię 2 rzeczy. Po pierwsze, nie pojadę drugi raz do tej myjni. Zapłaciłem 260 peso. Oczywiście dałem praktycznie drugie tyle na piwku, bo dałem 500 peso. To jest ile? 40 zł. Ale zobaczcie się. Zwykła głupia plama od mleka. Tak? Okruszki na siedzeniach. Nie wiem co jeszcze, ale nie przyłożyli się. Ja nie wiem, czasami się zastanawiam, czy oni naprawdę mają dobry wzrok na tych Filipinach. Takie głupoty, jeszcze na przednich siedzeniach. No to jest bardzo, bardzo dziwne. Ale dobra. Samochód jest na pewno czystszy niż był. W Polsce za 40 zł to nie wiem, czy by umyli samochód. Może gdzieś na wiosce i to tylko z zewnątrz. Albo samemu, jak się będzie wrzucało monety. Co tu się stało? Słuchajcie, przyjechaliśmy pół godziny przed zakończeniem pracy dzisiaj i naprawdę dzisiaj widać rezultaty. Tutaj już wylali, zobaczcie sobie, wieniec jest wylany. Mamy już basen, tylko wody trzeba nalać. Jak wam się podoba długość basenu? Będzie do pływania. Drzewa nie ma. Wykopali całą ziemię z basenu, wzięli, zaczynają wyrównywać teren. Oh my god! You like it? You have already a big hole. Yeah, we have big hole now. Nie jest za mały ten basen? Może zrobię metr szerszy. W tej chwili ma 3 metry. Może by było 4 zrobić? Mamy nawet 2 kurczaki. Bardzo fajnie. Widać teraz różnicę, że troszeczkę pracują. A to wszystko chyba będą przenosić też do domu część. Spójrzcie, wieniec już wylali. Więc jest cacy. O. Bardzo ładnie. Jedna osoba może płynąć stąd, tutaj, druga tutaj i nie ma problemu. To jest
tu będzie 2 metry, a tam będzie jakieś 1,20 m i jacuzzi. Chodźcie, zobaczymy jak wygląda podłoga. Ile im zostało do zrobienia. A tutaj macie te drzewo. Ktoś się pytał, żeby drzewa nie wycinać. No musiałem, będą palmy. Jesteśmy w Azji, na Filipinach. Zobaczmy jak tam podłoga. Słuchajcie. No podłoga schnie. Tu już schnie. Ponad połowę zrobili. I tam jeszcze. Widzicie. Taczki im nie potrzeba, bo sobie przynoszą tutaj to i jadą. Bardzo fajnie. Jak się pilnuje, to robią. Więc ci, co nie wierzyli, że skończy i uda nam się to tak do marca, ja to powiedziałem już temu. Zamówiłem sprzęt do siłowni i ma być montaż na 15 grudnia, więc to jest niemożliwe, żeby siłownia tutaj nie stała. Oczywiście największym problemem to, że będzie troszeczkę tu, nasza działka będzie prawie gdzieś dotąd. Tutaj jak widzicie ten słup, prawda? Więc tu jeszcze mamy sporo miejsca. Z tej strony będzie zjeżdżalnia do basenu zrobiona. Siłownia będzie gdzieś kończyła się jak ta ziemia, prawda? Będzie miała, powiększyłem siłownię, słuchajcie, i będzie miała 120 metrów na dole i zastanawiam się, czy nie zrobić drugiego piętra, żeby wstawić ring. Taki wiecie, 5 na 5 metrów ring, żeby wiecie, powalczyć sobie. Jest opcja. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, może tak zrobimy. Widać przynajmniej efekty po dzisiejszym dniu. Jeszcze takich dni 30 i będą już płytki nawet leżały. Bo siłownia w pierwszym planie miała mieć 60 metrów. Potem zmieniłem na 80. A teraz wychodzi, że będzie 15 na 6 metrów. I będzie tak. Pokoje do wynajęcia. 5 metrów jest do basenu od pokoi. Tego nie widać może, ale jest 5 metrów. 5 metrów będzie do siłowni od basenu i 5 metrów do naszego domu. Czekam na wasze komentarze oczywiście. No i nie zapomnijcie o tym, że zawsze możecie się dołączyć do nas przez Patronite'a. Nie mam subskrypcji na Facebooku, nie mam subskrypcji na YouTubie, ponieważ dużo łatwiej mi zarządzać i z wami się kontaktować będzie, jak to będzie przez Patronite'a. Zgadza się? Można powiedzieć, że przez Patronite'a to jest taki discount, bo po pierwsze nie wiem ile będzie jeszcze kosztował pokój. A to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Patronite bierze kilka procent albo i więcej, więc już automatycznie discount jest. No i trzecia sprawa, przynajmniej będziecie mieć pewne, że będą miejsca. To tak nawiasem. Jak to powiedział Mariusz Szpakowski, mój Patronite się różni od jego, głównie tym, że wszystko możecie potem wydać tutaj na miejscu u nas w resorcie. Dobra, ostatni look i lecimy. Say papa. Papa, do widzenia. No jakiś uśmiech, coś tam, coś tego. Co? How you like the clean car now? Very nice now without dirt. Tak. How much you pay? I pay 260. 260, but it's Dirty. no, baby. It's raining season, but inside it's clean. Come on. Ok, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, podajcie dalej na swoich social mediach i widzimy się w następnym odcinku.